O. Jest? Widzimy się? A, o, e, o, e, e. Taką sztuczkę kiedyś widziałem u pewnego lektora, który uczy dykcji. Cześć kochani, dzisiaj zabieram was w miejsce, gdzie kontrasty biją po oczach jak monsunowe ulewy. Mumbai, czyli miasto, w którym bogactwo i bieda tańczą razem na ciasnych uliczkach. A ja jak zwykle nie jestem solo po planecie. Znowu łapiemy się z Maxem w duecie i ruszamy. W poprzednich naszych szaleństwach możecie zobaczyć, co robiliśmy, link w opisie. Ten odcinek to istny rollercoaster. Będą slamsy, krykiet, krematorium, masaż nożem i dom za $1 miliard. No to co? Lecicie? Znaczy lecimy. Zapraszam. Mumbai, dawniej Bombaj, czyli 20 milionów ludzi ściśniętych między Morzem Arabskim a wieżowcami. Skąd dwie nazwy? Mumbai pochodzi od miejscowej hinduskiej bogini Mumba, a nazwa Bombaj została wymyślona przez portugalskich żeglarzy w XVI wieku. Boa Bahia, czyli dobra zatoka. To miasto marzeń i kontrastów. Drapacze chmur wyrastają obok blaszanych dachów slumsów. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Solo po planecie. Witam was bardzo serdecznie z Mumbaiu w Indiach. A dzisiaj zobaczymy kontrastowe ujęcia, czyli slumsy i najdroższy dom świata. Zapraszam, chodźcie ze mną. A, wróć, jeszcze czekam na Maxa, bo też się zdecydował. Tylko troszeczkę się grzebie, ale poczekam na przyjaciela i lecimy. Max, come on man, come on. But you slept good tonight. I woke up first. You got me this time, man. Let's fight. Do you want to check the fish market for a second? Yeah, why not? Because it's here and it's Sunday, and I think we can check that, and then we go To other places. Yeah. Sure, let's go. So we can walk around. Pierwsze kroki tego dnia kierujemy z Maxem z hostelu prosto na lokalny targ rybny. Niedzielne południe. Pierwsze co uderza to zapach nozdrza. Niesamowity smród, który jest trochę lżejszy albo trochę mocniejszy. Nie ma czegoś takiego, że tego smrodu nie ma po prostu w powietrzu. Skąd się to bierze? Od ryb. Tu widzimy jak się życie codzienne kończy. Proszę mnie nie dotyka, dziękuję. Spokojnie, spokojnie. Wiem, że się każdemu spieszy. Każdy pcha swój wózek w życiu, prawda? Słońce ledwo wstało, a tu już gwar jak w południe. Rybacy wrócili z nocnego połowu i oferują swój towar. Kobiety, żony i córki rybaków siedzą na małych stołeczkach przy wyklinowych koszach pełnych ryb i prowadzą biznesy. Widzimy sterty srebrzystych ryb, pomfrety, makrele, drobne sardynki, a także długie, wężowate okazy zwane Bombay Duck. To ironiczna nazwa, ale to ryba, nie kaczka. Bombajski duck, czyli bombil, jest często suszony na słońcu. Jego susz o intensywnym aromacie trafia potem do lokalnych curry i pikli. Inne zdobycze morza trafią prosto na patelnie pobliskich restauracji albo zostaną sprzedane hurtowo na licytacjach. Chciałem się tylko z wami podzielić tak do kamery, żeby ekspresję wydać na twarzy, jeśli chodzi o zapach, który tutaj się rozpościera. Jakby się dało, to bym uszy jeszcze zamknął. Niewyobrażalny smród z tego planktonu, czy cokolwiek to jest, tych małych rybek, które się tutaj prażą w tym 30-kilkustopniowym słońcu. Zobaczcie, muchy na tym siedzą. Tu są różne kraby niebieskie. No fajnie to wygląda, ale tu o jakiejśkolwiek higienie to nie ma mowy. Żadnego lodu. Tu są suszone rybki. Przyciągają największą uwagę, jeśli chodzi o smród. O jakie ładne kraby. Pięknie to wygląda, tylko jest jeden aspekt. To wszystko jest w tym upale ugotowane i nie chwyciłbym tego do ust, niestety. Nawet jaki jestem bardzo crazy. Waiting for you, man.
Did you finish? Okay, let's find a tuk-tuk, man. Opuszczamy targ i łapiemy tuk-tuka, czyli lokalną motorikszę. Mały, czarno-żółty pojazd rusza z kopyta, a wiatr miesza nam włosy i resztki zapachu tych ryb w nosach. I like your style, man. It's cool. And the ceiling match your scarf. Mumbajska szkoła jazdy dostarcza więcej adrenaliny niż niejeden roller coaster. Okay, let's go to the Dharavi Slum. You said it's the biggest in India, or how many people live there? Around 1 million on 2 square kilometers only. Wow, that's a high density area. Yeah, I think it's more than Hong Kong or somewhere else. Let's check it out, man. Wykorzystując chwilę, mam do Was prośbę. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie komentarz pod filmem. Napiszcie, co Was najbardziej zaskakuje w Mumbaiu i koniecznie użyjcie co najmniej 7 słów w komentarzu. Dlaczego 7 słów? Bo taki komentarz podobno lepiej działa w algorytmie i pomaga mi docierać do coraz większej widowni. A większa widownia oznacza realizację nowych, dalekich lądów. Dzięki wielkie za Wasze wsparcie. Thank you. Thank you so much. Wysiadamy z tuk-tuka w nieco spokojniejszej dzielnicy. Pora zajrzeć w zwyczajne uliczki Mumbaiu, z dala od tych turystycznych atrakcji. Tu się wyrabia. Oj. Codzienne życie miasta toczy się tu w pełnej krasie. Zapach przypraw unosi się w powietrzu. Za rogiem znajduje się piekarnia prowadzona przez rodzinę od pokoleń. Mumbai może być chaotyczny, ale ludzie są tu naprawdę serdeczni. Salam alaikum. What's up, guys? Hello. My name is Mihao. You? Tofi. You? Sultan. Shahid. Arban. Pleased to meet you guys. Yeah. Czasami się trzeba zatrzymać i tutaj te miłe panie zrobiły troszeczkę miejsca dla mnie. Chyba już wiedzą, co znaczy SKS. Kto nie wie, niech sobie rozwinie. Starość, kurczę starość. Jak mnie zobaczyły, że trochę utykam, ale to z powodu bolącej kostki, bo chyba skręciłem. Zrobiły mi tu miejsce, siedzę z nimi i mam świetny czas. So, thank you so much. Thank you. It's great. India is great, yeah? O, znowu maszyny. Finger machine. My grandma had one of those, yeah? So it's, for me it's like a sign of childhood. When I was like him, my grandma was using this, you know? आप किधर गए अमेरिका या जापान या Poland, चाइना? Poland, पोलैंड Poland. Wish you all the best. God bless you. God bless you, man. God bless you. Te maszyny Zingera gdzieś podążają za mną. Babcia tam spogląda z góry, bo to było jej narzędzie pracy. Często się bawiłem z użyciem tych maszyn, jak byłem po prostu w wieku nastoletnim. Nawet jeszcze nie byłem nastolatkiem, chyba w podstawówce, pierwsza klasa podstawówki. To była moja jedna z ulubionych zabaw. Idziemy dalej z Maxem i trafiamy na skrawek otwartej przestrzeni między budynkami. Coś jak małe boisko, choć bez trawy, raczej klepisko i ubita ziemia. A na nim oczywiście grają w krykieta. W Indiach krykiet to religia. Dzieciaki grają dosłownie wszędzie, gdzie jest trochę miejsca. Grupa chłopców w wieku może 8-12 lat akurat rozgrywa zaciekły mecz. I play cricket, can I play with you? Yes. Come on, come on. Okay, okay. Wchodzę na boisko. Tłumaczę, że nie bardzo znam zasady, ale oni tylko się cieszą. W Indiach każdy pretekst do gry jest dobry. Staję więc jako pałkarz i działam. All like what? Like that?
Gramy tak z nimi przez kilkanaście minut. Za każdym razem, gdy coś mi się uda, dzieci cieszą się jak szalone, a gdy robię jakiś komiczny błąd, rechoczą jeszcze głośniej. Ten spontaniczny mecz to jedna z najlepszych chwil w Mumbaiu. Co czułem? Na pewno ogromną radość i wzruszenie. Łatwo zapomnieć, że dzieli nas język czy pochodzenie. W grze stajemy się po prostu paczką znajomych. Bez podziałów, bez granic. Na koniec dzieciaki otaczają mnie i proszą o autografy. Na serio, poczułem się przez moment jak gwiazda krykieta. Długopisem podpisuję się na ich rękach. Wzruszeni żegnamy tę wesołą drużynę. Takie chwile dają masę pozytywnej energii. O, 1 000 000 autografów rozdany tutaj z chłopakami, a następny jeszcze. Jak mam powiedzieć nie? A obok grają dorośli. Tu nie ma żartów, piłka lata z dużą prędkością. Ale nikt nie krzyczy, że nie wolno grać, czy że ktoś zbije szybę. Sport jednak jednoczy ludzi, bez względu na pochodzenie i miejsce na planecie. O, jakiś szczurek mi tu przeleciał, a już się zabierałem do rozmowy z wami. Odwołuję całkowicie, słuchajcie moi drodzy, moje przemyślenia do tej pory, że tu są ludzie niemili, są super mili, super przyjaźni i uśmiechający się. Przynajmniej tutaj w slumsach. Tam w tych bogatych dzielnicach raczej tego nie widziałem. Dobra, gdzie jest Max? Teraz pora na trudniejszą część wyprawy. Kierujemy się do dzielnicy Dharavi. To jedne z największych slumsów na świecie. Trochę się denerwuję, bo nie wiem czego się spodziewać. Wkraczamy w końcu w labirynt ciasnych alejek. Moje pierwsze zaskoczenie: nie uderza mnie wcale odór ani widok totalnego bałaganu, który jest wręcz nachalny na YouTubie. Owszem, jest biednie, domki z blachy i dykty poupychane gęsto, ludzie mieszkają stłoczeni. Podobno około 1 000 000 osób na obszarze 2 km². Ale jednocześnie panuje tu porządek i organizacja większa niż myślałem. Wiele osób sprząta przed swoimi drzwiami, zamiatając pył własnoręcznie zrobionymi miotłami. Śmieci, co prawda, leżą na ulicach, ale widzę też wyznaczone miejsca na odpady i służby porządkowe. Biorę świat taki, jaki jest. Nie mi oceniać. Wąskie uliczki slumsów tętnią życiem od rana. Mijamy maleńkie domy, a w drzwiach wielu z nich stoją ciekawskie twarze. To małe miasto w mieście, pełne warsztatów. Tu ktoś klepie blachę, tam grupa ludzi czyści, mieli plastik na granulat. Obok krawiec szyje coś na starym Singersie. Tempo życia w slumsach jest oszałamiające. Wszyscy gdzieś pędzą, coś robią. Zamiast przygnębiającej nędzy znajduję tu tętniące życiem miejsce pełne ogarniętych mieszkańców. Bo życie nagradza działanie, a tutaj tego nie brakuje. Jasne, bieda jest realna. Wiele osób nie ma dostępu do czystej wody czy toalety. Dzieci bawią się na ulicy, często bosymi stopami pośród kurzu. Jednak ludzie ci nie wzbudzają litości. Imponują hartem ducha i zaradnością. Uświadamiam sobie, że szczęście naprawdę nie zależy od bogactwa. W tych wąskich uliczkach spotykamy więcej uśmiechu i życzliwości niż w tych bogatych dzielnicach. To bardzo otwierające oczy doświadczenie. W pobliżu slumsów natrafiamy na ciche miejsce. Tutaj też młodzi grają w krykieta. Wchodzę do środka i widzę grille. Na początku myślałem, że to jakieś miejsce spotkań na niedzielne barbecue. Jednak oczy otworzyłem ze zdumienia, kiedy młodzi powiedzieli nam: Wiecie co to jest? Krematorium. Tutaj pali się zwłoki. Już są nawet przygotowane kawałki drewna do rytuału. Nie ma cmentarzy, tylko po prostu pali się tu zwłoki. W Indiach po śmierci ciała zmarłych są palone na stosach. To tradycja sięgająca starożytności, głęboko zakorzeniona w kulturze hinduistycznej. Hindusi palą ciała, bo wierzą w reinkarnację. Spalenie uwalnia duszę z ciała, by mogła narodzić się na nowo. Widzimy przygotowane stosy drewna. Miejsca są podwójne. Zadaję głupie pytanie jednemu z chłopaków. To kiedy tutaj odbywają się pogrzeby? No, jak ktoś umrze, odpowiedział z dużym uśmiechem.
A tu chłopaki grają w krykieta. Take the river. A tutaj są popioły spalonych zwłok, które później się transportuje i wyrzuca do rzeki. Wszystko w środku miasta, otwarte. What is that channel name? Michał Rusin. Michał? Okay, sure. Okay. If you want to go, remove your shoes. Yeah, I know, I know. You like karate also? Take care, guys. Bye. Thank you so much. Keep practicing your English. Ruszamy dalej z Maxem, by poznać kolejny niezwykły fragment Mumbaiu. Dobby Ghat, czyli słynna pralnia pod chmurką. Wita nas symfonią trzepoczących na wietrze prześcieradeł i rytmicznym dźwiękiem klepania mokrych tkanin o kamienne płyty. Z wysokości wiaduktu oglądamy niezwykły widok. Dziesiątki rzędów betonowych wanien wypełnionych wodą, a między nimi setki, a nawet tysiące kolorowych ubrań wiszących na sznurach jak flagi. To tutaj od ponad 150 lat ludzie z zawodu Dobby piorą brudy miasta. Dosłownie brudy, głównie pościel z hoteli, szpitalne uniformy, ubrania mieszkańców, którzy nie mają pralek. Ponad 5000 praczy pracuje tu każdego dnia. Praca wre od prześwitu do nocy. To miejsce to istny fenomen społeczny. Każda rodzina Dobbych ma swój przydział wanien i też swoich klientów. Ubrania są znakowane kolorowymi nitkami lub symbolami, żeby o dziwo nic się nie pomieszało. Patrzę na te tysiące ubrań i zastanawiam się, jak oni to ogarniają, bo moja pralka czasami zjada skarpetki. Ktoś z was ma też taką głodną pralkę? Dajcie znać w komentarzach. Max żartuje, że oddałby im swoje koszule, bo pewnie wypiorą lepiej niż automat. Prawda jest taka, że Dobby Ghat to największa pralnia świata na świeżym powietrzu i choć coraz więcej osób ma już pralki, wciąż większość hotelowej pościeli Mumbaiu przewija się przez ręce tych niesamowitych ludzi. Czuję respekt, ciężka praca od świtu do zmierzchu za parę dolarów dziennie, a jednak wielu Dobbych z dumą kontynuuje fach swoich przodków. To pokazuje kolejną twarz tego miasta. Tradycja i nowoczesność przenikają się tu na każdym kroku. Ten motocykl tutaj już troszeczkę stoi chyba. Mi się wydaje. Po skromniejszych rejonach Mumbaiu czas na drastyczną zmianę scenerii. Łapiemy taksówkę z Maxem i jedziemy w stronę dzielnicy Kumbala Hill. Tam stoi cel naszej podróży – Antilia, czyli najdroższa rezydencja na świecie. W miarę jak opuszczamy okolice slumsów i jedziemy przez miasto, obraz za oknem zaczyna się lekko zmieniać. Chaotyczne uliczki ustępują miejsca szerokim alejom, znikają rozsypujące się chatki, a pojawiają się ekskluzywne apartamentowce. Widzimy coraz więcej luksusowych samochodów, a coraz mniej riksz na ulicach. Gdzieniegdzie miga logo znanych marek na witrynach. To znak, że wjeżdżamy do świata bogatszy. W taksówce zapada nam w pamięć pewien widok. Na jednym ze skrzyżowań tuż obok marmurowego ogrodzenia jakiejś rezydencji siedzi na chodniku kobieta z małym dzieckiem na ręku żebrząca o parę rupii. Ten kontrast ściska w żołądku. W Mumbaiu bieda ociera się o bogactwo na każdym kroku. Dzieci koczują w rynsztokach przed 5-gwiazdkowymi hotelami. Slumsy graniczą z najdroższymi budynkami w Azji. Nasza droga do Antilii to dosłownie podróż z jednego świata do drugiego w ciągu kilkunastu minut. Patrzę za okno i próbuję uporządkować myśli. Rano rozmawiałem z ludźmi, którzy żyją za parę dolarów dziennie, a teraz jadę oglądać najdroższy dom świata. Czy można to w ogóle pojąć? Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you.
Okay, let's have a look at this most expensive house in the world. From the poorest neighborhood to the richest guy in this country. This is mind blowing. Wreszcie jest Antilia. Na pierwszy rzut oka wygląda jak abstrakcyjna wieża z klocków. Jakby kilkanaście pudeł różnej wielkości poustawiano jedno na drugim. 27 pięter prywatnego luksusu pnących się 173 metry w górę, należących do jednej rodziny. Stoimy przed bramą, oczywiście nie wejdziemy do środka, to dom prywatny, strzeżony niczym forteca. Patrzcie, samochód zbrojony, działki. Ja wtedy. Co tu się dzieje? I zadzieramy wysoko głowę. Gdzieś tam jest czyjś salon i sypialnia. Ciarki mnie przechodzą. Antila to rezydencja Mukesha Ambaniego, najbogatszego człowieka Indii, potentata przemysłu naftowego i telekomunikacji. Koszt budowy tego domu wyniósł podobno około 2 miliardy dolarów. Tak, miliardy, nie miliony. To czyni Antilię prawdopodobnie najdroższym domem prywatnym na planecie. Wartym dziś jeszcze więcej zapewne, bo ceny nieruchomości poszybowały ostro w górę. Podobno jest tam sala balowa z żyrandolem z kryształów za miliony, teatr na 50 miejsc, kilka basenów, spa, a nawet własna śnieżna sala, gdzie ze ścian sypie się sztuczny śnieg, żeby rodzina mogła się ochłodzić w upały. Brzmi to jak opis hotelu albo pałacu, ale to czyjś dom. Antilia ma 6 pięter garaży na łącznie 168 samochodów. Ambani kolekcjonuje luksusowe auta. Są też 3 lądowiska dla helikopterów na dachu. Całość obsługuje około 600 osób z załogi, ochroniarzy, kucharzy, sprzątaczy, techników. Mini armia ludzi dbająca o funkcjonowanie tego molocha. Trudno mi to ogarnąć, że to wszystko dla 6 osób. Stojąc pod Antilią, czuję mieszankę podziwu i konsternacji. Z jednej strony wow, rozmach tego projektu jest imponujący. Architektura no taka sobie, ale przypomina mi trochę wieżę z gry Jenga. A budynek zaprojektowano tak, by przetrwał trzęsienie ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera. Z drugiej strony dziś widziałem rodziny żyjące w chatkach bez wody, a tu jedna rodzina mieszka w 27-piętrowym domku za 2 miliardy dolarów? Well, what do you think about this? It's huge, expensive. I don't like it much, but I guess he doesn't care, so what's the point? Yeah. Everyone is free to spend the money however they want, right? Udało nam się przejść koło wejścia do tego najdroższego domu na świecie. Robi wrażenie, ochrona jest niebywała, wozy opancerzone, karetki, jeepy, psy, mnóstwo funkcjonariuszy. Mieliśmy zakaz, od razu dostaliśmy zakaz jakiegokolwiek tam fotografowania. Kilka ujęć udało mi się zrobić, no ale żegnamy się powoli z tym miejscem. Można zobaczyć, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, dajcie znać w komentarzach. Moje zdanie jest takie, no każdy może wydawać swoje pieniądze jak chce, ale czy to ma jakiś wpływ na życie wielu ludzi poza tą rodziną? Nie wiem. Chyba nie. Zostawiam was z tym lekkim komentarzem. Dajcie znać, czy wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie. Po tych wszystkich poważnych refleksjach należy nam się odrobina humoru i relaksu. Pamiętacie, jak we wstępie obiecałem ciekawostki i dziwy? Oto jedna z nich. Na jednej z uliczek zaczepia nas uliczny masażysta znachor. Okay, do you feel like you have some problem deep inside your body? Money problem. That's all my problems. Lack of money. So I have to tell him what's wrong with me, or You can tell me and I'll translate it for you. my leg hurts here. I don't know, is it broken or something? Okay, No idea. I'll translate. इनको एनर्जी की कमी लगती है, शक्ति की कमी लगती है. I hope we will not make it worse because it's already
painful. Not gonna make it worse for sure. Nie, nic przyjemnego. No po prostu gościu klepie, aż mi noga chodzi. Dużo ludzi tutaj przyjeżdża, gość robi to już 35 lat. No jakieś chyba więcej tutaj wiary jest w jego leczenie niż jakaś sama technika. Yeah, and you can tell him that one more problem, no girlfriend. No girlfriend. Yeah, yeah. I don't know, is it a problem or is it no problem? I don't think he's gonna help you with that. No? Okay. He will certainly be there. O, to jest już coś mocniejszego. Skąd ten pomysł z nożem? To stara technika na pobudzenie krążenia i wypędzenie złej energii z ciała. Czuję maść tygrysio, no i czuję nóż na swoim brzuchu. Jest to takie, no jestem rozluźniony, ale nie do końca. No tutaj już jest bardziej ekstremalna jakaś. No, mam nie gadać chyba. Mam nadzieję, że się nie pomyli z tym nożem. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. No? You're a guest. Okay. You're a guest to Thank you so much. our country. Thank you. Jeżeli macie jakiś problem zdrowotny, to do tego pana. Thank you so much. Thank you. Co za dzień, co za odcinek! Pełen skrajnych emocji, od radości, uśmiechu z dzieciakami, przez zadumę w krematorium, po osłupienie pod Antylią. Mumbai okazał się mikrokosmosem całej planety. Znajdziecie tu bogactwo i biedę ramię w ramię, marzenia i twardą walkę o każdy dzień. Ja sam czuję się jak po emocjonalnym rollercoasterze. Jedno jest pewne, ta wyprawa dała mi do myślenia. Doceniam to, co mam jeszcze bardziej niż wczoraj. Widziałem ludzi szczęśliwych bez bogactw i bogaczy za szybami luksusowych aut, w których być może kryje się samotność. Kontrasty Mumbai uczą pokory i empatii. A to był niestrudzony Max, który towarzyszy mi w tej podróży po Indiach. Yeah. I don't know what to say yes. Dzięki, że byliście z nami. Thanks so much that you join us in that movie. And see you next time, hopefully. Don't forget to subscribe. Subscribe, please. Press the button down there, somewhere. And see you next time. Do zobaczenia w następnym odcinku Solo po planecie. To był Michał Rusin i Max. Cześć! Cześć.